Witam Państwa serdecznie na trzecim, ostatnim wykładzie eksperckim dotyczącym reaktorów wysokotemperaturowych. Ja nazywam się Grzegorz Nakielny i pracuję w dziale edukacji i szkoleń Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Dzisiejszy wykład jest ostatnim spotkaniem z trzech przewidzianych w naszym cyklu. Wykłady zostały przygotowane w ramach projektu Gospostratek HTR, mającego na celu przygotowanie instrumentów prawnych, organizacyjnych i technicznych do wdrażania reaktorów wysokotemperaturowych w Polsce. Projekt jest realizowany przez konsorcjum, w skład którego wchodzi Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowe Centrum Badań Jądrowych oraz Instytut Chemii i Techniki Jądrowej. Projekt nasz jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Dzisiejszy wykład poprowadzi pani Eleonora Skrzypek. Tematem wystąpienia będzie odpowiedź na pytanie, w jaki sposób zbudowany jest reaktor wysokotemperaturowy. Natomiast po właściwym wystąpieniu odbędzie się sesja odpowiedzi na pytania zadane przez Państwa. Proszę o pytania do tematyki przedstawionej w wykładzie. I więc jeżeli ktoś z widzów chciałby zadać takie pytanie, proszę zadawać je z wyprzedzeniem w trakcie wykładu przy użyciu czatu YouTube. Pani Eleonora pracuje w Narodowym Centrum Badań Jądrowych od 10 lat. Obecnie piastuje stanowisko starszego specjalisty badawczo-technicznego w Zakładzie Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska Departamentu Badań Układów Złożonych, gdzie zajmuje się analizami bezpieczeństwa reaktorów jądrowych trzeciej i czwartej generacji. Jest absolwentką Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W ramach swojej pracy badawczej wzięła udział w 2 stażach: w Centrum Badawczym Cadarache we Francji oraz na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign. Jest uczestniczką projektów o zasięgu krajowym i europejskim, zaś w ostatnim czasie silnie zaangażowana w realizację zadań związanych z projektowaniem i oceną wstępną bezpieczeństwa demonstracyjnego reaktora, który został zaproponowany w ramach naszego projektu. Prywatnie jest mamą 2 dzieci, fanką książek kryminalnych i wizyt w muzeach sztuki w każdym odwiedzonym podczas podróży miejscu. Pani Eleonoro, przekazuję głos. Dziękuję, że jest Pani dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich w to popołudnie, już ciemne, i chciałabym dzisiaj przedstawić temat budowy reaktora HTR, podstawy techniczne, czyli wszystkie systemy oraz ogólne zagospodarowanie terenu, jak i również sam reaktor, jego części składowe, komponenty, które są dla nas jak najbardziej interesujące. Więc zacznijmy od tego, że w ramach projektu Gospostratek HTR realizujemy zadania, które mają na celu wprowadzenie i przedstawienie demonstratora technologii małego reaktora HTGR, który mógłby być przykładem właśnie na korzystne działanie takiej technologii, jaka mogłaby być zaproponowana dla polskiego systemu energetycznego i częściowo przemysłu również. Więc Gospostratek, tak jak przedstawił mnie pan prowadzący, to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz IHTJ. Na poprzednich wykładach, które były przedstawione, były poruszone 2 bardzo ważne tematy. Pierwszy z nich przedstawił pan profesor Wacław Gudowski. Mówił on o tym, czym jest reaktor HTR i dlaczego potrzebujemy go w Polsce. W woli przypomnienia chciałabym chwilę poświęcić na to, co dowiedzieliśmy się z tamtych wykładów. Więc pan profesor przedstawił pojęcia związane z energią oraz przekazał nam, jak wygląda reakcja rozszczepienia, jak jest wykorzystywana w reaktorach jądrowych. Przedstawił też korzyści z zastosowania technologii jądrowej
oraz to, dlaczego potrzebujemy w Polsce takich reaktorów. Jest to konieczne ze względu na konieczność dekarbonizacji przemysłu, głównie przemysłu, który wykorzystuje właśnie ciepło procesowe, no i przemawiające za tym argumenty klimatyczne, czyli ograniczenie emisji dwutlenku węgla, które są również dekarbonizacją. Podkreślał wysoką wydajność reaktorów, czym się charakteryzują ogólnie technologie jądrowe. Osiągają one wydajność około 90% w porównaniu do innych źródeł, których wydajność jest poniżej 50%. Wykazał, w jakich zakresach możemy używać reaktorów jądrowych i nas interesuje szczególnie produkcja wodoru, która jest bardzo przyszłościowa, oraz cele ciepłownicze, czyli wykorzystywanie ciepła właśnie pochodzącego z reaktorów HTR. Wprowadzone też zostały ogólnie pojęcia kosztów technologii, porównanie do różnych typów, gdzie wykazane zostało, że reaktory typu HTR nie przekraczają kosztami reaktorów tradycyjnych elektrowni wykorzystujących kopalne paliwa. Drugim wykładem eksperckim był wykład pana doktora Piotra Darnowskiego, gdzie mówił on o zasadzie działania reaktora HTGR, szczególnie podstawach fizyki reaktorowej i aspektach bezpieczeństwa ściśle z nimi związanych. Więc przedstawił on fizykę reakcji rozszczepienia, dlaczego reakcja ta jest samopodtrzymywalna, jak zbudowana jest TRISO, czyli specyficzne paliwo używane w reaktorach HTGR. Powiedział również kilka słów o graficie oraz bezpieczeństwie reaktorów, co jest dosyć szczególne tego typu reaktorów. Dziś ja będę mówiła głównie o cechach i elementach składowych reaktora HTR, czyli po pierwsze o komponentach w zbiorniku reaktora. Jest to najbardziej interesujący nas temat, ponieważ jest on najbliższy technologii jądrowej, ale również w analizach bezpieczeństwa i analizach ogólnie takich układów nie możemy pominąć układów z reaktorem HTR, czyli dokładnie jednostek konwersji energii, w zależności od obiegu, jaki chcemy wykorzystać. Dodatkowo dla takiej całej elektrowni, takiego systemu, w którym występuje reaktor HTR, są systemy pomocnicze, których jest kilka, które są niezbędne do poprawnego funkcjonowania takiego reaktora. No i również w tej prezentacji przedstawię systemy odbioru ciepła, które i ze względu na bezpieczeństwo, i ze względu na normalną pracę głównie i na to, że właśnie reaktor ten jest ekonomicznie uzasadniony, jego budowa jest właśnie przedstawiony. I na koniec zakończę ogólnym zagospodarowaniem terenu, budynkiem reaktora i ogólnie tym, jak wygląda taka jednostka z reaktorem HTR. Więc najpierw zacznę od tego, że występują dwa typy HTR, rodzaju HTR reaktora. Po lewej stronie widać rysunek złożenia, powiedzmy przekrój takiego reaktora. Jest to reaktor HTR z rdzeniem pryzmatycznym, zaś po prawej stronie jest reaktor, który posiada złoże kulowe. Reaktory te, pomimo tego, że są dość podobne i działają na podobnej zasadzie, a właściwie na tej samej zasadzie, czerpią z energii rozszczepienia jądra uranu, ciepło powiedzmy, to różnią się zasadniczo paliwem i jego budową. Po pierwsze, tutaj patrząc na rdzeń reaktora pryzmatycznego, tutaj jest kompakt paliwowy, w którym znajdują się malutkie pastylki TRISO, o których właśnie była mowa w poprzednich wykładach. I one są zbite, sprasowane w tego rodzaju kompakt, który jest taką pastylką, która następnie jest wprowadzona do grania stosłupa sześciokątnego wykonanego z grafitu i upakowana w kolumny, tutaj widać, do rdzenia reaktora. To wszystko te takie prostokąciki są to
grafitowe macierze wypełnione takimi tak naprawdę prętami paliwowymi, w których znajdują się malutkie kuleczki TRISO. Zaś w reaktorze kulowym podstawową jednostką, która również ma taką właściwość, że się porusza w trakcie pracy reaktora, jest pebble, tak zwany po angielsku, a po polsku można powiedzieć o nim sfera. Jest to sferyczny element paliwowy, w którym upakowane są kuleczki TRISO. W trakcie pracy reaktora tutaj w wnętrzu rdzenia poruszają one się z góry i w trakcie pracy poruszają się do dołu, zaś po pewnym czasie znajdują się w rdzeniu reaktora i są wypalone, usuwane są tym kanałem na dół. Poruszają się one wolno, z prędkością około 1 mm na godzinę z góry na dół rdzenia i dla obu tych typów reaktorów gęstość mocy, pomimo tego, że dla całego rdzenia jest niska, jest ona dla samego jądra takiej kuleczki TRISO porównywalna jak dla typowego reaktora PWR albo BWR. Co jest takim wyróżniającym właśnie ten reaktor ze złożem kulowym, jest to, że nie ma tutaj konieczności zatrzymywania tego reaktora w trakcie pracy na przeładunek paliwa. Jest to proces ciągły, z czym wiąże się też oczywiście różne aspekty i projektowe, i eksploatacyjne również. Ale w tej prezentacji skupię się bardziej na reaktorze z rdzeniem pryzmatycznym, gdyż cały projekt Gospostratek HTR również jest ukierunkowany w tym właśnie na ten typ rdzenia. Więc zacznę od może rysu historycznego. Nie będę wchodzić bardzo w historię reaktorów. Chciałam tylko powiedzieć parę zdań na ten temat, że już dosyć jest bogata historia działających instalacji, które wykorzystywały tego typu i rdzenie, i chłodziwo, i tego typu konstrukcje, jak reaktory HTR. Tutaj podkreślone na te pomarańczowe kolory są reaktory, które były eksperymentalne, które działają obecnie, które są albo były niedawno osiągnęły krytyczność. Więc jak widać w przeszłości, bo lata od 60. do końca 80. lat poprzedniego wieku, reaktory HTR były dość intensywnie, były próby rozwijania tej technologii. Z różnych powodów oczywiście próby te zostały przerwane. Charakteryzowały się różnym poziomem mocy, tak jak tutaj widać. To były raczej duże jednostki, bo 750 MW termicznych, THTR niemiecki, Pforzheim Pitch Bottom Unit, to były reaktory amerykańskie, które produkowały, jak widać, wylotową temperaturę czynnika, czyli około 750 stopni Celsjusza. Później reaktory działające obecnie to są reaktory głównie znajdujące się w Azji. HTR-10 Chiny, HTR Japonia, który został zatrzymany, ale niedawno został przywrócony do pracy po zdarzeniach tam mających miejsce przez tsunami. I niedawno osiągnął krytyczność reaktor HTR-PM, chiński reaktor o mocy 250 MW termicznych. Jest to reaktor typu kulowego, ale w każdym i dla reaktorów kulowych i pryzmatycznych historia ich operacji i doświadczenie jest dosyć duże. I w związku z tym też już dzięki tej pracy tych reaktorów doświadczyliśmy pewnych lekcji, które chciałabym tutaj bardzo krótko omówić dla tych tutaj 3 reaktorów. Dla reaktora AVR, który był reaktorem eksperymentalnym. Jego bardzo specyficzna budowa, gdzie ponad rdzeniem reaktora, tutaj jest powiedzmy mniej więcej rdzeń, ponad rdzeniem reaktora znajdowała się wytwornica pary. Nastąpiło zdarzenie, które doprowadziło do przecieku wody z wytwornicy pary do rdzenia,
która zalała ten rdzeń. I jeszcze w momencie, kiedy ten reaktor był projektowany, nie został zaprojektowany system, który by usuwał tą wodę. I także położenie tej wytwornicy pary nad rdzeniem było dosyć niefortunne, ponieważ aż 15 miesięcy zajęło usunięcie tej wody i przywrócenie tego reaktora do pracy, co było możliwe, co jest też dosyć ciekawe, że później on działał. Następnym reaktorem jest Pitch Bottom, tak jak wspomniałam wcześniej, amerykański. I tutaj takim jakby lekcją, którą została wyciągnięta, było to, że w projekcie tym pręty sterujące, kontrolne, które wygaszają reakcję rozszczepienia, były zaprojektowane, żeby być wprowadzone od dołu, czyli tak naprawdę były wprowadzone przeciw grawitacji, co było dosyć kłopotliwe dla dozoru jądrowego i potrzebne były dodatkowe wyjaśnienia, które zapewniłyby, że taki system będzie działał. W HTTR-ze podczas jednego z testów górna część nad rdzeniem aktywnym reaktora bardzo się nagrzała, co było spowodowane, jak się później okazało, bardzo dużym przepływem bocznikowym. Oznacza to, że chodziwo nie było kierowane do rdzenia aktywnego, zaś omijało ten rdzeń, powodując bardzo wysoką temperaturę, wyższą niż spodziewana wylotową rdzenia. Więc tego typu właśnie zdarzenia powodowały, że teraz technologia HTR-ów była poprawiona o te czynniki i te właśnie rzeczy zostały uwzględnione w nowych projektach reaktorów. To, co można przypomnieć z poprzednich również wykładów, to należy wspomnieć, że projekt reaktora HTR jest to projekt o wysokim standardzie bezpieczeństwa ze względu na parę czynników. Po pierwsze materiały, ich właściwości, na przykład hel, który jest i transparentny neutronowo, jest obojętny chemiczny i posiada niską cieplną pojemność, co jest korzystne do wymiany ciepła, ponieważ będzie szybko oddawał ciepło poprzez jakby jego przepływ szybko będzie następowała wymiana ciepła. Jest on również jednofazowy, więc nie ma zagrożenia tutaj zmiany fazy i jakichś niekontrolowanych zdarzeń z tym związanych. Jest w takim reaktorze paliwoceramiczny, który jest odporny na wysokie temperatury i co jest ważne, wykazuje wysokie właściwości zatrzymujące produkty rozszczepienia, co jest istotne przy pracy normalnej oraz w trakcie ewentualnych zdarzeń awaryjnych. Posiada również moderator grafitowy, który jest stabilny temperaturowo do bardzo wysokich temperatur. Posiada wysoką pojemność cieplną, co zwiększa bezpieczeństwo takiego rdzenia, ponieważ może taki rdzeń akumulować ciepło. I powoduje to również jego wydłużony czas odpowiedzi cieplnej, czyli awaria nie ma bardzo gwałtownego przebiegu, jeżeli ewentualnie coś się stanie. Po drugie jest fizyka reaktorowa i inżynieria do tego, czyli taki projekt takiego reaktora HTR posiada wewnętrzne cechy bezpieczeństwa i cechy będące następstwem pracy inżynierów. Jest to po pierwsze utrzymanie izotopów w paliwie, czyli dzięki projektowi paliwa TRISO, które właśnie ma właściwości retencyjne produktów rozszczepienia, ze względu po drugie na kształt i rozmiar reaktora. Jest on dosyć relatywnie duży i powoduje to niską gęstość ciepła, która może być odebrana pasywnie, nie za pomocą aktywnych właśnie systemów, które wymuszają obieg czynnika w reaktorze, tylko może być pasywnie wykorzystany odbiór ciepła z zewnętrznej części zbiornika takiego reaktora. I jest to właśnie usuwane za pomocą takiego systemu, który nazywa się RCCS. Dodatkowo rdzeń takiego reaktora HTR ma wysoki współczynnik negatywny temperaturowy, czyli oznacza to, że przy wzroście temperatury reakcja rozszczepienia sama wygasza się, ponieważ zmniejsza się prawdopodobieństwo wychwytu neutronów przez przez jądra uranu. W większości
w tych reaktorach funkcje bezpieczeństwa nie są uzależnione od dostępności zasilania. Bazuje się na właśnie pasywnych rozwiązaniach, które są możliwe dzięki podstawowym zasadom fizyki. Jest ograniczona dzięki temu również konieczność ingerencji operatora, czyli wyeliminowany jest czynnik ludzki ze wszystkiego rodzaju działań, jakie są podejmowane w takim reaktorze. Więc przejdźmy do komponentów zbiorniku reaktora. Po pierwsze, wymieńmy cechy takiego rdzenia. HTR w porównaniu do LWR. Moderatorem w HTR-ach jest węgiel. Jak wiadomo, w reaktorach lekkowodnych, czyli takich najbardziej powszechnych na świecie, jest to woda. Równocześnie woda jest tam moderatorem, chłodziwem, zaś w HTR-ach chłodziwem jest her. Różniące, najbardziej różne od LWR-ów do HTR-ów są temperatury pracy, ponieważ są osiągane bardzo wysokie temperatury czynnika. Wylotowa temperatura z zbiornika reaktora może osiągać wartość 750, nawet 950 stopni, w zależności od wykorzystanych materiałów. Gdzie dla zwykłych PWR-ów jest to około 300 stopni bądź mniej. Materiałem wspierającym dla HTR-a jest węgiel, czyli cała ta macierz grafitowa, która utrzymuje całą strukturę tego rdzenia. I też różnego rodzaju stopy stali. Gdzie w LWR-ach jest to typowo stal, właśnie też stopy stali. Koszulka paliwowa, no tutaj można nazwać jakby tą otoczkę tej malutkiej komórki, jaką jest TRISO, koszulką paliwową. To są węgliki krzemu i innego rodzaju postać węgla, która zmniejsza ryzyko uwolnień jakichkolwiek produktów rozszczepienia na zewnątrz. Dla LWR-ów jest to stal. Paliwo jest tego samego typu, zaś limit temperaturowy, tutaj specjalnie napisałam limit temperaturowy, nie jakąś temperaturę zniszczenia, ponieważ jest to taki limit, dla którego powiedzmy jesteśmy w przypadku HTR-ów pewni, że nic nie zadzieje się z integralnością paliwa. Jest to około 1600 stopni Celsjusza, co jest bardzo wysoko. Zaś wiadomo, że dla LWR-ów ta temperatura ze względu na użycie koszulek cyrkonowych jest niższa. Już w niższej temperaturze następuje degradacja tych koszulek i ewentualne zniszczenia. Porównanie gęstości mocy tutaj na centymetr sześcienny rdzenia. Widać, że dla HTR-ów gęstość tej mocy, czyli to jaka jest, jak wiele jest mocy w danej objętości, jest dużo, dużo niższa od reaktorów PWR, zaś średnie wypalenia paliwa potrafią być 2 razy bądź nawet odrobinę więcej wyższe dla HTGR-ów. Więc przejdźmy teraz do samego rdzenia reaktora. Zacznijmy od cząstki TRISu, która jest złożona z paru warstw, co było już na pewno wspomniane w poprzednich wykładach. Później taka mała kuleczka, to jest powiększona oczywiście na tym obrazku, zapakowana do kompaktu i sprasowana w tym kompakcie, tak żeby później móc być umieszczona w bloku, który jest właśnie grafitowy. Taki blok charakteryzuje się, tutaj ma takie otwory. Są to różnego rodzaju otwory, które pozwalają na przemieszczanie się tego bloku bądź utrzymanie się tego bloku w jednej osi z innymi blokami. Ponieważ taki blok nałożony jest na kolejny blok, który się znajduje wyżej, niżej i wsadzony taki wysoki stos bloków jest wsadzony do rdzenia. Ten rdzeń akurat przekrój to jest rdzeń MgHTR, który tutaj posiada wewnątrz reflektor wymienny, czyli są to pełne bloki grafitowe, które mają na celu moderację neutronów. Reflektor stały, który znajduje się na zewnątrz rdzenia. Kolumny paliwowe to są te pomarańczowe i w nich znajdują się właśnie cząstki TRISO zapakowane do kompaktów. Dookoła otacza go metalowy zbiornik rdzenia. Zaś te czarne punkty i takie
szarawe. Są to pręty kontrolne odpowiednio umieszczone w aktywnym rdzeniu i w reflektorze. Charakterystyka TRISO, więc zacznijmy od tego, że jądro takiego TRISO no to jest dwutlenek uranu bądź UCO ceramiczne. Jest to trójstrukturalna izotropowa budowa tej malutkiej kulki. Są to 4 warstwy otaczające jądro paliwa i one są właśnie prasowane w semigrafitową macierz, która jest w kształcie kompaktu. Jest to bardzo podobny twór do lekkowodnego peletu, czyli taka pastylka, która jest w lekkowodnych reaktorach wsadzona w cyrkonową koszulkę, zaś w naszym HTR-ze po prostu taki kompakt jest wsadzony bezpośrednio do grafitowej macierzy. No i lub kuli, tak jak było wspomniane, dla Pebble Bed reaktor, czyli tego kulowego reaktora. Ważne jest to, że taka cząstka jest bardzo wytrzymała i to stanowi jedną z barier bezpieczeństwa dla tego reaktora, ponieważ w wielu eksperymentach, dzięki właśnie tym działającym instalacjom i eksperymentalnym i reaktorom, które działały do tej pory, no i też osobnym testom wykonywanym na tych właśnie kulkach, udowodniono, że nawet w wypadkach z utratą chłodziwa, czyli z utratą konwekcji wymuszonej w reaktorze, możliwe jest ograniczenie tej temperatury poniżej 600 stopni Celsjusza paliwa, czyli tych kuleczek, i wtedy właśnie, jeżeli uda się ograniczyć tą temperaturę, to uwalnianie substancji promieniotwórczych jest znacząco ograniczone i pozostaje na bardzo niskim poziomie, co jest bardzo jakby dobrą cechą reaktora. Na tym rysunku poniżej, właśnie to jest taki ładne zdjęcie właśnie takiej małej kulki TRISO, która widać podczas pracy może ulegać różnym pęknięciom, jeżeli będzie jakby poddawana wysokiej temperatury oraz napromieniowaniu, tak jak ogólnie materiały pracujące w takich ekstremalnych, powiedzmy, warunkach. Więc jest to też taki obiekt, który pracuje cały czas, jego właściwości podczas pracy się zmieniają, co też trzeba uwzględniać w analizach bezpieczeństwa i też eksploatacji takiego reaktora. Tutaj przedstawione są uwolnienia frakcyjne, czyli ułamkowe dla izotopów w temperaturze 1600 stopni. I tutaj widać, że jest bardzo niski poziom uwolnień dla tych głównych kontrybutorów, które powodują aktywność, która się uwalnia do środowiska ewentualnie w trakcie jakiegokolwiek zdarzenia. No i takim jednym z izotopów, który jest, powiedzmy, przepuszczalny przez te warstwy TRISO, jest srebro, na które trzeba zwrócić uwagę. Ale do tego też są i detektory, i różnego rodzaju systemy, które ograniczają uwolnienia tych ewentualnych produktów rozszczepienia z układu. Więc temperatura pracy takiej małej kulki to około 1000 stopni, ale tylko kilka procent cząstek w trakcie pracy osiąga w ogóle taką temperaturę. Zwykle jest to dużo poniżej tego limitu, zaś dla eksperymentów w tym reaktorze AVR, który był wspomniany poprzednio, takie kulki mogą osiągać bardzo duże, wysokie wartości wypalenia z bardzo wysoką frekwencją neutronów i bardzo wysokiej temperaturze pracy, czyli w temperaturze helu 950 stopni wylotowej. Więc jest to bardzo korzystne wykorzystanie takiego typu paliwa w reaktorach. Tutaj przedstawione jest zdjęcie rdzenia reaktora HTTR, czyli japońskiego rdzenia reaktora pryzmatycznego. Te właśnie bloki, które tutaj akurat jest dla reaktora HTR Fort Saint-Vrain przedstawione, są tutaj zapakowane do tego rdzenia. Tutaj widać, że jest ten stały reflektor, no i jest otoczony też tutaj różnymi metalowymi strukturami. Ogólnie jest to bardzo metalowa struktura, która właśnie tak wygląda dosyć przemysłowo, dosyć ciekawie i interesująco.
Więc w samym rdzeniu reaktora HTR, po pierwsze, przepływ helu ma miejsce z góry na dół. Jest to jakby ważne ze względu na to, że konieczne jest utrzymanie niskiej temperatury zbiornika reaktora. Ten reaktor pracuje w bardzo wysokiej temperaturze, czynnik osiąga bardzo wysokie temperatury, a materiały głównie w technologiach jądrowych są ograniczeniem, dlatego w reaktorach HTR zdecydowano się na właśnie tego rodzaju przepływ czynnika, czyli tutaj takim kanałem jest on, przepływa tutaj z góry na dół, gdzie tutaj leci do jednostki konwersji energii. Przy awariach oczywiście, w których nie ma wymuszonej cyrkulacji, podczas normalnej pracy jest wymuszona cyrkulacja dmuchawą helu, która narzuca kierunek przepływu. Zaś przy awariach, gdzie tracona jest ta zdolność pracy dmuchawy, przepływ odwraca się zgodnie z zasadami grawitacji, cieplejszy czynnik idzie do góry i sytuacja odwraca się. W normalnej pracy, tutaj jest pokazany ten rysunek, czynnik miesza się przed tą właśnie wylotem, czyli w tym miejscu miesza się czynnik, zaś wylatując z kanałów chłodzących z rdzenia w różnych pozycjach na przekroju rdzenia ma on inną temperaturę, ze względu na to, że też ekonomika neutronów i to, jak dużo jest reakcji rozszczepienia w danym miejscu rdzenia jest zróżnicowana. Nie jest to jednorodne dla całego rdzenia. Dlatego też właśnie temperatura jest różna. Co jest istotne dla wymiany ciepła w rdzeniu. Jest to na przykład strumień masy omijający rdzeń, co było na przykład sprawdzone właśnie dla reaktora HTR, w którym odkryto, że przez zwiększenie przepływu bocznikowego zwiększa się temperatura wylotowa z rdzenia. I ma to miejsce w szczelinach między blokami i reflektorem bocznym. Na przykład tam kierowany jest, tutaj mogę pokazać, tutaj latuje, część tego czynnika idzie tu, ale tutaj ze względu, że ta płyta nie jest całkowicie stała, tylko posiada ona otwory, część tego czynnika może być kierowana na przykład prosto do dolnej części pod rdzeniem, czyli zimny czynnik może być tutaj wylatywać z powrotem. I to zależy głównie od pracy tego reaktora, zależy od geometrii, czyli od temperatury, stopnia napromieniowania materiałów i ich relacji względem siebie. Następnie tutaj jest przedstawiony reaktor GO-HTR, którego propozycję w tej chwili rozważamy w projekcie. Jest to demonstrator technologii, zaś ma być zaimplementowany w NCBJ. Jest to prekoncepcyjny na razie projekt reaktora o mocy 40 MW i na tym etapie odbywają się analizy neutronowe cyklu, czyli wzbogacenia opakowania paliwa w kompaktach rozkładu mocy oraz wypalenia, analizy cieplno-przepływowe, w których uczestniczę ja osobiście, które mają na celu wykazanie spełnienia wymagań narzuconych przez przepisy regulujące oraz praktyki najlepsze międzynarodowe, które określają limity i ewentualnie uwolnień i temperatury i różnego innego rodzaju parametrów. Względem reaktora Gemini, który rozważaliśmy we wcześniejszych projektach, była to propozycja reaktora dla przemysłu o wartości mocy około 200 MW. Wysokość rdzenia jest zmniejszona, zaś koncepcją było utrzymanie średnicy tutaj zbiornika oraz żeby zademonstrować możliwość odbioru ciepła z tego zbiornika za pośrednictwem pasywnego systemu RCDS. I efektem tego projektu jest przygotowanie częściowo raportu bezpieczeństwa takiego reaktora badawczego. Następną komponentem w rdzeniu jest macierz rdzenia, pryzmatycznego rdzenia, który charakteryzuje się tym, że otacza kompakty paliwowe i są to takie sześciościenne grane stosupy. Macierz grafitowa charakteryzuje się bardzo wysoką przewodnością cieplną i jest to główny
główne medium, główny sposób przekazywania ciepła w takim reaktorze podczas zdarzeń awaryjnych, bo tak, oczywiście w trakcie normalnej pracy jest to konwekcja wymuszona. I takie wyprodukowanie takiego grafitu jądrowego trwa od 6 do 9 miesięcy, więc jest to dosyć długi proces, który na szczęście nie musi się dla takiego jednego reaktora, powiedzmy, odbywać zbyt często, ponieważ wymiana tych bloków nie następuje tak bardzo często. Są pewne wyzwania dla takiej macierzy grafitowej. Jest to na przykład zanieczyszczenie matrycy tej grafitowej poprzez wolny uran, czyli jeżeli jakaś cząstka triso jest wstępnie uszkodzona poprzez dyfuzję ze względu na temperaturę, uran może dyfudować do takiej macierzy grafitowej i właśnie ten uran i rozszczepienia w tym uranie są głównym źródłem produktów rozszczepienia w trakcie normalnej pracy. Jest też problem, wyzwanie bardziej, pyłu grafitowego, który osadza się na powierzchniach układu pierwotnego w trakcie normalnej pracy, no i podczas eksploatacji akumuluje się. Jest to bardziej prominentne dla reaktorów typu kulowego, ponieważ tam kule cały czas ocierają o siebie w trakcie pracy, jak kierowane są w dół rdzenia. No zaś w reaktorach PMR macierz grafitowa nie ulega zniszczeniu, dlatego nie jest to tak duże wyzwanie dla tego typu reaktorów. Co jest ważne dla tego grafitu i produkcji, to takie cechy jak krystaliczność, rozmiar ziaren, produkcja sama w sobie oraz izotropowość. Krystaliczność powoduje to, że dobra krystaliczność takiego grafitu powoduje to, że mniej jest uszkodzeń związanych z napromieniowaniem w eksploatacji takiego grafitu, czyli atomy grafitu nie są wytrącane ze swoich miejsc, ponieważ znajdują się w idealnej sieci krystalicznej i uszkodzenia takiego grafitu są ogólnie mniejsze. Później rozmiar ziaren jest ważny ze względu na fakt, że im mniejsze ziarno takiego grafitu, tym sam grafit jest bardziej wytrzymały, ale też dla dużych bloków, czyli takich bloków właśnie, które są używane w pryzmatycznych rdzeniach na przykład, grafit ten nie może mieć za małych ziaren, rozmiar tych ziaren musi być specjalnie dobrany. Jeżeli chodzi o produkcję, no to też zostały wysnute pewne wnioski, że najlepiej jest, jeżeli to są wibrowanie, następuje tego materiału, żeby ukształtować formę tego grania stoskupa. Zaś odlewanie powoduje większe zaburzenia tej sieci krystalicznej tego materiału. Zaś izotropowość również ma znaczenie dla tego materiału i zmniejsza później uszkodzenia tego grafitu w trakcie eksploatacji. Więc z grafitu również zrobiony w rdzeniu jest reflektor, który otacza rdzeń aktywny, ma na celu odbicie neutronów z powrotem do rdzenia, czy powoduje zwiększenie ekonomiki tego rdzenia. Neutrony nie są tracone z tego rdzenia. Te reflektory ochraniają również struktury konstrukcyjne, ponieważ znajdują się pod rdzeniem, nad rdzeniem oraz dookoła rdzenia i ochraniają też barierę bezpieczeństwa zbiornik reaktora. Dzięki temu nie ma problemów jego uszkodzenia ze względu na wysoki strumień prędkich neutronów. Te reflektory również wypłaszczają profil mocy, co jest pożądane, ponieważ nie ma wtedy miejsc o wyższej i niższej temperaturze rdzenia, wolelibyśmy utrzymać ją na takim samym poziomie. No i też powoduje to równomierną temperaturę, znaczy bardziej równomierną temperaturę wylotową rdzenia. W trakcie eksploatacji ze względu na warunki, jakie panują w rdzeniu, następuje zmiana geometrii, właściwości, no a ostatecznie może nastąpić utrata ze względu na kumulację defektów powstających na skutek napromieniowania. Więc reflektor boczny takiego reaktora nie posiada kanałów chłodzących, jest dzięki temu mniejsze bocznikowanie przepływu, zaś górny i dolny posiada kanały chłodzące, ponieważ ten właśnie czynnik jest kierowany
kierowany do i z rdzenia aktywnego. Jeżeli reaktor ma wyższą moc niż 200 MW, na przykład posiada reflektor wewnętrzny, żeby ograniczyć temperaturę paliwa w sytuacjach awaryjnych dla centralnej kolumny takiego rdzenia. Tak, zbiornik ciśnieniowy, więc tutaj przedstawione są różnego rodzaju zbiorniki ciśnieniowe po lewej stronie dla reaktorów typu PWR, dla ciężkowodnych reaktorów, dla BWR-ów, czyli wrzących reaktorów i to jest HTR moduł, czyli taki trochę papierowy reaktor koncepcyjny. Tutaj jest przedstawiony zbiornik reaktora i wytwornicy pary. Tutaj znajduje się wytwornica pary, tutaj jest zbiornik reaktora i w sposób teoretyczny można tutaj wyznaczyć te zaznaczone grubości ścian, które zależą od i ciśnienia wewnętrznego, średnicy wewnętrznej takiego rdzenia, ale również już samego materiału i wytrzymałości tego materiału w danej określonej temperaturze. Więc takie pierwsze oszacowanie jest robione właśnie ręcznie, analitycznie, zaś w dalszych krokach przeprowadzane są analizy objętości czy tam FEM tak zwane, czyli skończonych elementów, które mają za zadanie wyznaczenie wytrzymałości takiego zbiornika i optymalnej grubości takiego zbiornika. W reaktorze również znajduje się cały tutaj pokazany maszyna przeładunkowa, która dla akurat rdzenia pryzmatycznego ma na celu raz na około 2-letni czas cyklu przeładować rdzeń na świeże paliwo i umożliwić dalszą eksploatację takiego reaktora. Więc w zależności od ekonomiki i perspektywy wykorzystania paliwa można w reaktorach typu HTGR stosować cykle otwarte bądź zamknięte. Tutaj są przykłady podane w tabeli takich cykli, zaś średnie wzbogacenie, no to tak jak było wspomniane w poprzednich wykładach, ze względu na traktaty międzynarodowe jest ograniczone do 20%. I tutaj taka maszyna ma zbiornik przeładunkowy, struktury wspierające, haki, które mają na celu złapanie właśnie tych całych bloków grafitowych, w których znajduje się paliwo i wyjęcie tego paliwa i przeładowanie na nowe, świeże paliwo. Ze względu na charakterystykę HTR, czyli jego wysoką temperaturę pracy, wymagania materiałowe są dosyć duże i są one analizowane w sposób dosyć skrupulatny, ponieważ muszą one spełnić, być długo wykorzystywane w pracy reaktora i móc przewidywać ewentualne zdarzenia, które też będą określone przez pewnego rodzaju temperatury. Więc tutaj są wymienione materiały, które są stosowane w reaktorze HTR. Są to na przykład stopy 800H, Hastelloy X, Hastelloy XR i one są głównie stosowane w rurociągach i strukturach wewnętrznych, czyli na przykład wytwornicy pary, rurociągach właśnie odprowadzających czynnik chłodzący z i do zbiornika reaktora. Tutaj widać, że temperatury pracy tych materiałów są dosyć wysokie. Następnie mamy powłoki otaczające jądra paliwa, to już wspomnieliśmy, że długotrwały limit no to jest 1400 stopni, czyli taki pracy, zaś krótkotrwałe to 1600 stopni, ale to jest też dalej 3000 godzin, a w trakcie awarii 3000, osiągnięcie takiej temperatury nie będzie trwało aż takiego czasu, jeżeli nawet przy bardzo konserwatywnych założeniach. Zbiorniki ciśnieniowe to są 3 propozycje materiałów, z jakich mógłby być zrobiony zbiornik ciśnieniowy. Jednak nie wszystkie z nich, chociaż posiadają dobre właściwości tutaj krótkotrwałego limitu temperaturowego, mogą być użyte ze względu na trudność wykorzystania ich w produkcji tak dużego komponentu, jakim jest zbiornik reaktora. Więc przejdźmy teraz do systemów reaktora.
jest pierwszy ważny system wyłączenia reaktora. Oczekiwania względem niego to utrzymanie podkrytyczności reaktora, czyli przerwania reakcji łańcuchowej i niedopuszczenia do rozpoczęcia się nowej reakcji łańcuchowej, jeżeli już wyłączymy taki reaktor. I musi to być i w stanach normalnej pracy, w ewentualnych awariach, dla różnego stanu, czyli rdzeń może być zimny, gorący na początku lub na końcu swojego życia, czyli cyklu paliwowego. Również istotna jest podkrytyczność w incydentach targnięcia wody, jeżeli ewentualnie nastąpiłoby wdarcie się wody do obiegu pierwotnego chłodzenia, tam gdzie normalnie jest tylko hel, to pręty kontrolne i cały ten system powinien utrzymywać reaktor w podkrytycznym stanie. Ponieważ wiadomo, że woda, czyli para woda jest moderatorem. Jeżeli dodana ona zostanie do rdzenia, powoduje ona zwiększenie ilości neutronów, które mogą być wychwytywane przez uran-235. Dodatkowo, jeżeli chodzi o takie eksploatacyjne zagadnienia, no to jest kompensacja reaktywności ksenonu, która zmienia się w zależności od włączenia-wyłączenia reaktora i kompensacja reaktywności produktów rozszczepienia, czyli tego, jak w czasie zmienia się skład izotopowy rdzenia, jakie pierwiastki znajdują się w rdzeniu. Konstrukcyjnie są to zwykle dwa niezależne systemy. Tutaj jest przedstawiony jeden wewnątrz rdzenia aktywnego oraz na zewnątrz w reflektorze bocznym. I to są zwykle pręty kontrolne, które są wsadzane z góry, działające, wspomagane przez grawitację, czyli właśnie opuszczane z góry w dół. I są one zebrane, te pręty, w grupy. Powoduje to bardzo szybkie wyłączenie reaktora i kontrolę mocy. Jest też zwykle dodatkowy system, są to czasem pręty lub kule z trucizną, czyli takie malutkie kulki się wsypuje do tych otworów znajdujących się tutaj na rysunku. I te kule posiadają trucizny tak zwane reaktorowe, czyli izotopy, które mają bardzo wysokie przekroje czynne na absorpcję, czyli bardzo chętnie pochłaniają neutrony. No i takie właśnie systemy muszą powodować długotrwałe zimne wyłączenie reaktora. Dodatkowo taki system ochrony reaktora, którego częścią jest również system wyłączenia reaktora, jest to system, który ma na celu wykrywanie jakiegoś rodzaju zmiany parametrów pracy reaktora, które mogłyby prowadzić do eskalacji niepożądanych efektów. I ten system ma na celu wykrycie awarii w poniższych kategoriach, na przykład zakłócenia reaktywnościowe, czyli zmiany mocy w obszarze rdzenia, awarie ze zmianą przepływu, na przykład, czyli wyłączenie się dmuchawy helu po stronie pierwotnej, również spadek ciśnienia po stronie pierwotnej, co ma związek z rozerwaniem się jakiejś rurki dołączonej do układu pierwotnego, bądź wyciek z wytwornicy pary. No i tutaj w tabeli są przedstawione zmienne procesu, który bada taki system. Jest to system logiczny, który sprawdza parametry reaktora. Tu są podane kryteria uruchomienia, czyli posiada on pewne kryteria, na przykład temperaturowe, czyli po osiągnięciu danej temperatury w danym miejscu, które jest tutaj na przykład wymieniona, następuje sygnał, wysłany zostaje sygnał wyłączenia reaktora i zostaje on bezpieczny, wyłączony, zapobiegając niechcianym efektom w instalacji. Tych zmiennych jest wiele. Są to ciśnienia, ale również zawartość wilgoci w obiegu pierwotnym, która ma na celu wykrycie, detekcję właśnie najmniejszych drobinek pary, które mogłyby się tam pojawić i dotrzeć do rdzenia. W takim wypadku, jeżeli taka na przykład para zostanie wykryta, następuje wyłączenie reaktora, ale też podejmowane zostanie wiele innych akcji, czyli na przykład wytwornica pary zostaje izolowana. Już nie dostarczana do niej jest woda po stronie wtórnej, zaś wylot pary również jest izolowany tak, żeby nic przypadkiem nie wtargnęło przez tą dziurkę malutką w wytwornicy pary do aktywnej części rdzenia po stronie pierwotnej.
Następnie jest taki system, który jest istotny ze względu na normalną eksploatację reaktora. Jest to system oczyszczania helu, który pełni takie podstawowe funkcje, czyli usuwa zanieczyszczenia chemiczne, ponieważ jednak jest to pewien reaktor, w którym zachodzi reakcja. Naszą najbardziej interesującą reakcją jest reakcja rozszczepienia, ale też nie możemy wykluczyć, że zachodzą tam inne reakcje ze względu na istnienie tam różnego rodzaju materiałów, istnienie wysokich warunków, które wspomagają różnego rodzaju reakcje, czyli na przykład reakcja utlenienia. Jeżeli dostaną się do obiegu pierwotnego pewnego rodzaju zanieczyszczenia, mogą one powodować reakcję, czyli zniszczenie materiałów, które występują w rdzeniu aktywnym. Właśnie po to jest ten system, ponieważ on usuwa te zanieczyszczenia, ma je wykryć i za pomocą parostopniowego procesu usunąć z pierwotnego obiegu. Również on kontroluje ciśnienie i zwiększa je bądź obniża, czyli dodaje bądź odejmuje czynnika i kontroluje zapasy chłodziwa głównego, czyli helu. Ma na celu też w trakcie wymiany paliwa utrzymania pierwotnej strony w niższym ciśnieniu atmosferycznego, tak żeby wszystkie produkty rozszczepienia pozostały po pierwotnej stronie. Oczyszcza hel, ten, który jest pompowany do zbiorników magazynujących i usuwa również śladowe ilości wody z obiegu pierwotnego. Cechy jego to usuwanie tych oto izotopów, na przykład produktów rozszczepienia, czyli ksenon, krypton, argon. Pracuje on nieciągle. Jest to system, który ma dwa etapy pracy. Jest to cykl oczyszczania i regeneracji, oczywiście po zużyciu substratów, ponieważ on wykorzystuje reakcje chemiczne do oczyszczania helu. Jest to system zredundowany, to znaczy, że istnieją dwie linie, które pozwalają na pracę z wysoką wydajnością, a w trakcie normalnej pracy około 1 do 5% przepływu, nominalnego przepływu jest kierowany właśnie do tego systemu, aby został oczyszczony. I w tych etapach dwóch, o których wspominałam, wykorzystuje złoża tlenku miedzi na absorpcyjnych sitach. Jest to pierwszy gorący, jest to etap gorący, czyli w wysokiej temperaturze wlotowej, ponieważ w tym miejscu jest pobierana w wytwornicy pary i tutaj temperatura helu to jest około 250 stopni i jest kierowana do tego systemu. A następny etap wykorzystuje adsorpcyjny aktywowany węgiel i jest to zimny tak zwany, ponieważ tam temperatura jest schłodzona do 180 stopni. Teraz przejdźmy do całego układu z reaktorem HNR i konwersji energii. Więc tutaj jest przykład akurat z Gemini, projektu Gemini, całego schematu układu konwersji. Więc tutaj ten cały schemat składa się z dwóch stron. Jest to strona pierwotna, w której główne komponenty to zbiornik z rdzeniem tutaj, typowo współosiowy kanał doprowadzający, czyli tutaj akurat ta zielona część, pierwotna strona wytwornicy pary tutaj i tutaj jest dmuchawa chłodziwa, czyli coś, co podnosi ciśnienie chłodziwa wywołane, ponieważ w całym układzie jest strata ciśnienia tego chłodziwa na wysokości rdzenia i właśnie dmuchawa kompensuje tę stratę ciśnienia, powodując też nominalne warunki przepływu czynnika. Po stronie wtórnej, tak jak w konwencjonalnej elektrowni, znajdują się takie elementy jak akurat dla HTR-a wykorzystującego obieg Rankina, wytwornica pary, później jest turbina, skraplacz, pompa wody zasilającej oraz na przykład podgrzewacz kondensatu, pompa kondensatu, odgazowywacz. To zależy już od stricte odbiorcy produktów, czyli albo energii elektrycznej, tak jak tutaj jest generator, albo na przykład pary procesowej, która jest później przekazywana do odbiorcy końcowego. I tutaj, tak jak napisałam,
W ogóle reaktor HTR może pracować w dwóch cyklach, cykl Rankina, czyli to jest poprzez podłączenie do układu wytwornicy pary, w której znajduje się woda, albo cykl Braytona, gdzie czynnik Hel jest skierowany prosto na turbinę gazową. I była taka koncepcja na koniec 90. lat XX wieku, gdzie właśnie Hel był kierowany prosto na turbinę gazową. Był to reaktor GTMHR. System konwersji energii to jest właśnie akurat przykład dla reaktora HTMPR, rysunek, czyli chiński reaktor z złożem kulowym. Akurat złoże system dla reaktora pryzmatycznego i kulowego nie różni się. Tutaj jest zbiornik wytwornicy pary i połączony jest on tym właśnie współosiowym takim, tutaj jest narysowany współosiowym rurociągiem, który musi podczas pracy również pracować, bo ze względu na zmianę temperatury on musi być na tyle elastyczny, żeby nie zepsuł się, jeżeli poprzez rozszerzalność ciepła jakaś część się wydłuży, skróci. I dalej może przejdźmy. Wytwornica pary akurat dla reaktorów HTR jest to wytwornica, gdzie produkcja pary ma miejsce w rurkach spiralnych ustawionych, zaś czynnik kierowany jest tędy, w dół i opływa te rurki z zewnątrz. Akurat dla reaktorów HTR czynnik po stronie pierwotnej ma niższe ciśnienie niż po stronie wtórnej, co jakby powoduje zmniejszenie wymaganej grubości zbiornika dla tej wytwornicy. Też jakby to zmniejsza podatność na korozję takiego zbiornika, ponieważ nie ma tam wody, tylko hel, który jest chemicznie obojętny. Jest bardziej kompaktowa taka wytwornica i ma większą powierzchnię wymiany ciepła. I te rury są zwinięte w spiralne zwoje, tworzą dużą wiązkę, zaś według badań, analiz cieplnoprzepływowych, takie właśnie wiązki mogą mieć od 16 do 43% wyższy współczynnik wymiany ciepła, co jest bardzo korzystne dla odbioru ciepła z takiej jednostki. Oczywiście są pewne wyzwania stojące przed takim komponentem, czyli zanieczyszczenie, zapychanie się rur wytwornicy pary albo rozerwanie takiej rurki, która może powodować mieszanie się czynników pierwotnego i wtórnego. Są też pewne systemy, które odbierają ciepło. Jest to tak zwany wyłączeniowy system odbioru ciepła. On odbiera ciepło powyłączeniowe, czyli jeżeli zamknie się reakcję rozszczepienia samą, to zostanie jeszcze ciepło, które jest powodowane przez obecność izotopów będących skutkiem reakcji rozszczepienia. One dalej rozpadają się zgodnie z ich łańcuchami tam rozszczepień i powodują to, że dalej pozostaje pewne ciepło w rdzeniu. Taki system, który odbiera to ciepło, jest to zwykle system wodny, znajduje się poniżej rdzenia aktywnego i ma za zadanie schłodzić reaktor do stanu zimnego, na przykład na czas przeładunku paliwa. Zwykle składa się z dwóch elementów, dmuchawy chłodziwa oraz wymiennika ciepła, wodnego wymiennika ciepła. I jest zwykle wykorzystywany, jeżeli na przykład pierwotny odbiór ciepła, czyli poprzez wytwornicę pary, nie jest dostępny. System odbioru ciepła, głównie jeżeli chodzi o HTR, jest taki dosyć specyficzny, ponieważ właśnie i w trakcie pracy normalnej, i w sytuacji awaryjnych odbierane jest to ciepło również z zewnętrznej części zbiornika reaktora. Może być ono odprowadzane za pośrednictwem promieniowania, to jest reflektor centralny, tutaj na przykład akurat jest rysunek dla kulowego reaktora, czyli to jest paliwo kulowe, tutaj jest reflektor boczny i ściany zbiornika tutaj i później za pośrednictwem promieniowania i konwekcji jest odbierane to ciepło do paneli wodnych, które znajdują się w pewnej odległości od tego zbiornika. W tym systemie, ten system jest klasyfikowany jako system bezpieczeństwa, ponieważ on musi pracować i w trakcie zdarzeń eksploatacyjnych, i normalnej pracy, i awaryjnych zdarzeń.
i dołączony do niego jest system odbioru ciepła z zasobnika wody, ponieważ znajduje się zwykle jakiś zasobnik wody, duży zbiornik, który dostarcza tą wodę do paneli i tutaj odbywa się naturalna cyrkulacja ze względu na różnicę gęstości ogrzanego czynnika poprzez promieniowanie i konwekcję. Na świecie teraz jest parę instalacji eksperymentalnych, które badają działanie takiego systemu, na przykład w Argonne National Laboratory. Tam wykonywane są eksperymenty nawet z odparowaniem czynnika, który znajduje się tutaj w tych panelach, żeby dowieść poprawności działania tego systemu. To jest widok, jak wygląda wymiana ciepła w takim zbiorniku, czyli tutaj znajdują się te panele chłodzące, tutaj jest zbiornik reaktora, a to są linie prądów, czyli przepływ, jaki występuje w tej objętości otaczającej zbiornik reaktora i jak tam tworzą się różnego rodzaju wiry ze względu na różnicę gęstości czynnika, który tam wchodzi, czyli powietrza tak naprawdę. To jest rzut całego tego systemu, który tutaj jest ten panel chłodzący zbiornik reaktora. Też koniecznie jest taki dodatkowy system, który chłodzi jeszcze dodatkowo wspierające takie struktury, które podtrzymują zbiornik na miejscu w tej całym pomieszczeniu, w którym się znajduje zbiornik reaktora. No i tutaj zwykle z tego zbiornika, do którego odprowadzane jest ciepło z paneli, to ciepło jest kierowane do chłodni kominiowych i uwalniane, oddawane do otoczenia. Tutaj przedstawione jest już przestrzenne zagospodarowanie takiej całej elektrowni. Jest budynek reaktora, który znajduje się w centralnej części terenu elektrowni. Są budynki pomocnicze, które mają jakby ich odległość jest minimalizowana ze względu na to, że w nich znajdują się różne połączenia systemów, musi do nich wchodzić obsługa, również muszą być transportowane różne rzeczy między budynkami. Jest też komin wentylacyjny, który filtruje powietrze znajdujące się w tym budynku reaktora i znajduje się zwykle bardzo blisko też budynku z samym reaktorem. Są też osobne budynki i sterowania, instalacji pomiarowych, systemy ochrony reaktora, czy tego systemu logicznego, składowania paliwa, maszynowni, czyli tam jest turbina oraz tam jakby budynek chłodni kominowych. I stosuje się izolację wodną poniżej linii gruntu, czyli poniżej zera, ponieważ zwykle reaktor znajduje się w pewnej części albo jego pomieszczenia znajdują się poniżej linii gruntu. Zaś strefa wykluczenia dla tego reaktora jest to zwykle teren ogrodzony elektrowni ze względu na bezpieczeństwo. Są również tereny kontrolowane na terenie tej elektrowni. Jest to budynek reaktora, budynki pomocnicze, budynek wypalanego paliwa, ponieważ tam w części nie można ważne wchodzić, ponieważ panuje pewnego rodzaju promieniowanie. Jest to ludzie wchodzący tam muszą być pod kontrolą. Zaś tu jest przedstawiony akurat reaktor HTRPM, system modułowy, czyli 2 reaktory typowo są podłączone do wspólnej turbiny, czyli są usytuowane w takim budynku i połączone tutaj do maszynowni z turbiną. To był ostatni slajd. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, chciałabym chętnie odpowiedzieć, a jeżeli nie, to można kierować je również na podane maile. Serdecznie dziękuję Pani Eleonoro za wykład. I tak, drodzy Państwo, przejdziemy teraz do sesji pytań. Z pytań, które się pojawiły, wybrałem kilka, które uznałem, że w większym stopniu dotyczą tematu i przekażę je teraz Pani Eleonorze. Pani Eleonoro, pierwsze pytanie. Co się stanie, gdy hel chłodzący reaktor wycieknie, może lepiej uleci i nie będzie spełniał swojej roli?
Dla reaktora HTR tego typu awaria, czyli utrata chłodziwa, nie jest takim zagrożeniem jak dla reaktorów lekkowodnych, dla których woda spełnia rolę odbioru ciepła. Tak jak wspomniałam na prezentacji, dużą rolą w odbiorze ciepła w takim rdzeniu jak HTR jest odbiór ciepła poprzez przewodzenie ciepła, poprzez struktury grafitowe, czyli macierz grafitową, w której znajduje się paliwo oraz reflektor grafitowy i odprowadzenie tego ciepła do zbiornika reaktora, gdzie następnie poprzez promieniowanie jest on odbierany do tego systemu RCC tak zwanego, w którym może być on chłodzony wodą lub powietrzem, który odbiera ciepło z rdzenia tak naprawdę. Czyli obecność chłodziwa nie jest konieczna dla takiego reaktora i nie jest takim zagrożeniem jakby ucieczka jego w trakcie awarii. Mam nadzieję, że odpowiedziałam Bardzo na dziękuję. pytanie. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Jakie jest planowane wzbogacenie uranu w projektowanej koncepcji? W projektowanej koncepcji rozważane było parę wzbogaceń w celu optymalizacji rdzenia i sprawdzenia tego, jak będzie pracował, jak będą wyglądały jego charakterystyki. No ale taka referencyjne wzbogacenie to jest, o ile się nie mylę, 8%. Jeżeli nie chciałabym tutaj wprowadzać w błąd, oczywiście można to pytanie skierować na maila i tam na pewno ktoś odpowie poprawnie, jeżeli się pomyliłam. Ale jest to 8-12%. Okej. Najwięcej. Okej, dziękuję. I jeszcze jedno pytanie. Czy kryteria ograniczonego użytkowania dla reaktora wysokotemperaturowego chłodzonego gazem są takie same jak dla reaktorów generacji trzeciej? Czy w tym pytaniu chodzi o teren wykluczenia? Myślę, że chodzi o obszar ograniczonego użytkowania. Obszar. Ze względu na, jeżeli chodzi o regulacje prawne, są one takie same dla każdego typu reaktora. Są to limity określone prawnie, zaś to, jak duży jest ten obszar, akurat dla reaktorów HTR determinuje niska wartość uwolnień eksploatacyjnych z paliwa TRISO, ponieważ do temperatury 1600 stopni uwolnienia z tego paliwa są naprawdę bardzo ograniczone, dlatego teren wykluczenia takiego reaktora może być bardzo mały, ograniczony właśnie do tak naprawdę płotu otaczającego reaktor. Nie musi to być parokilometrowa strefa. Jest to bardzo mały, zminimalizowany obszar ze względu na charakterystykę TRISO i uwolnienia eksploatacyjne. Dziękuję. Pani Eleonoro, serdecznie jeszcze raz dziękuję za wzięcie udziału, za wygłoszenie tego wykładu. Państwu również dziękuję za obecność. To był ostatni wykład, który przygotowaliśmy w ramach cyklu tutaj prelekcji. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział, dziękuję za zadawane pytania i do zobaczenia.